Za chwilę wspólnie będziemy świadkami dużej ilości spaczenia w Hearts of Iron 4, także co złego to nie zając, zając umywa od tego rączki. Ale myślę, że ta modyfikacja, nowa modyfikacja, wydana całkiem niedawno, The Fire Rises, swoją drogą polecona przez jednego z widzów, będzie idealnie pasować na temat, odnośnie tematu wyborów w jednym z dużych amerykańskich krajów. Także zapraszam bardzo serdecznie na niezwykle spaczoną dawkę Hearts of Iron 4. Data startowa 1 stycznia 2020 roku, czyli modyfikacja typu Modern Gejowa. Zając nie jest fanem tego typu modyfikacji, ale czego nie robi się dla spaczenia w Hearts of Iron 4. Co ty powiesz? Czyżby ten dźwięk oznaczał, że osiągnęliśmy najwyższy poziom wtajemniczenia Hojczanowego, z którego nie ma już powrotu? Modyfikacja ma własne mechaniki, ale nie będziemy się nimi przejmować. Nie będziemy się nimi przejmować, bo my jako USA dążymy w tej modyfikacji w jednym kierunku, w kierunku drugiej amerykańskiej wojny domowej. Ale zanim jakieś Ameryki śmieszne i ich problemy wewnętrzne, jest Polska górą, są Polacy, jest Dudu, uśmiechnięty Dudu, Polska nawet ma piękne duchy narodowe, polskie dziedzictwo, Polish Legacy. Niestety Polska nie jest grywalnym krajem. Mało jest grywalnych krajów, głównie majory, USA, Francja, Niemcy, Japonia, Rosja chyba jest jeszcze grywalna. No i niektóre kraje z amerykańskiej II wojny domowej. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie wykorzystając naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na Enewie. Ale zanim przejdziemy do rubasznego pogrążania Ameryki w wojnie domowej, zobaczmy jak w ogóle się prezentuje ta modyfikacja. Mamy 2020. Tak wygląda mapa świata z 2020. No w sumie całkiem niedawno było, niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o granice. Natomiast ten rok to jest data wyjściowa. Teraz świat jaki znamy w ogóle już nie będzie do niczego podobny, bo modyfikacja w dość luźny, humorystyczny, spaczony sposób podchodzi troszeczkę do świata. Coś jakbyśmy mieli Kaiser Reduxa od kolejnego. Taki Kaiser Redux współczesnych nam czasów. Myślę, że tak bym to określił. Nasze małe, wstępne drzewko celów narodowych. Potem oczywiście to się przemieni w coś większego i bardziej ambitnego, ale trzeba przyznać dwie rzeczy. Po pierwsze, że fajnie 35-dniowe cele. Paradox ucz się. Krótkie mogą być cele 35 dni. A dwa, że graficzki dopracowane. Wow, naprawdę ktoś musiał sporo czasu spędzić, żeby takie grafiki pod fabułkę, pod lore, pod historię, pod to co robią, fajnie wpasować. Mechanika NATO, która raczej nas nie będzie interesować, przy rozpadającym się USA i wojnie domowej raczej wojska NATO interweniować nie będą. Mechaniczka PKB, bardziej rozbudowana ekonomia PKB tutaj musimy uważać, żeby balansować, tak samo budżet trzeba pilnować, żeby nie wykipiał, bo mrok i nagle wykipi. Drzewko technologii, jak przystało na współczesne konflikty zbrojne, jest dostosowane do współczesnych, ale bardzo podobne do bazowego. Niewielkie zmiany, tutaj na przykład idealnie widać, że koncentracja, rozproszenie, także technologie podajniejsze linii oporu po prostu dostosowane, ale w klimacie Hojca. Trochę nowych budynków w porównaniu do podstawki, ale co ważniejsze, budynki tutaj działają i są powiązane z PKB. Na przykład cywilki nam zwiększają PKB i dochód z taksów, na przykład fabryki militarne są w koszty wliczone, trzeba je utrzymywać oraz każdy, widzę, budynek kosztuje, praktycznie każdy, kosztuje stal w utrzymaniu. Na przykład tutaj mamy 4 jakieś fabryki i to nam ciągnie 4 stali. Ciekawy patent. Interfejs. Interfejs jest specyficzny, trzeba się do niego przyzwyczaić. Na razie mnie troszeczkę pali po oczach, jak tak patrzę. O Jezu, ile to jest generałów amerykańskich. Ile to jest amerykańskich generałów. Shalom, my lady. Może damy jej na razie 60 dywizji do dowództwa. I chciałem zaznaczyć, że Hoj jest Hojcem, modyfikacje modyfikacjami, ale dalej badamy 3 pierwsze techy. Do Research Speeda badamy, koncentrację przemysłu i konstrukcję 1. 3 podstawowe teszki muszą być, nieważne gdzie jesteśmy. 3 techy do badania. Tak, to co mówiłem, że to drzewko technologii wydaje się fikuśne i dostosowane do 2020, ale tak naprawdę jest praktycznie czysta podstawka. Nie mam pojęcia, co tu będzie potrzebne. Na razie produkujcie co się da. Może dużo jetów amerykańska przewaga powietrzna powinna oddać. No, można zapożyczać kraj. Coś tam poklikane, nie mam pojęcia, bo pierwszy raz tą modyfikację na oczy widzę, możemy odpauzować i miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Przecież nasze Stany Zjednoczone nie pogrążą się w wojnie domowej, prawda? Tak się zastanawiam, czy wysłać amerykańskie wojska do Afganistanu
ale chyba nie ma potrzeby, bo wszyscy wiemy jak to się skończy, także po co wysyłać amerykańskich żołnierzy? Niech sobie siedzą, chillują, bo jeszcze nie wiedzą co ich czeka w ojczyźnie. Tak sobie patrzę, że to NATO to jest takie imperialistyczne. To NATO jest naprawdę imperialistyczne. Zobaczcie ile krajów jest w NATO. I ta biedna Rasyja sama z baronem ziemniaczanym. Ty, baron ziemniaczany ma jakieś duchy narodowe. Ja cię. No dobra, jest więcej krajów niż baron ziemniaczany, ale zobaczcie, jakie agresywne, imperialistyczne NATO próbuje odciąć Rosję od swoich sojuszników. I teraz tak, tymi Stanami Zjednoczonymi można grać na kilka sposobów, bo będzie pan Trump, można grać panem Bidenem chyba oraz kilkoma jakimiś wataszkami, którzy się wyklują. Generalnie mi... Co to się w tle odpaliło? Generalnie mi polecali, żeby zagrać pewnym krajem na Florydzie, ale z racji tego, że mamy wybory w USA, myślę, że no aż się prosi, żeby zagrać panem Trumpem, także będziemy kontynuować wielki, piękny amerykański sen. Wizja Trumpa Ameryki podczas II wojny secesyjnej. Tak. O, dobrze, piękne są te graficzki. W życiu chyba ładniejszych nie widziałem wykonań, jeżeli chodzi o cele narodowe. O. No to zaczynamy zabawę współczesnych nam czasów. COVID. Jest jakaś mechaniczka, ale ona chyba nie ma większego znaczenia, bo te nasze Stany Zjednoczone nie będę wam spoilerował, ale tak czy siak upadną. Pierwszy przypadek koronawirusa. Na Kaiserreichu jest kryzys, czarny poniedziałek, a widzę, że tutaj zamiast kryzysu jest epidemia, która rozwala nam gospodarkę. Fajnie, fajnie. Zawieszenie broni z talibami, pokój nareszcie, proszę bardzo. Sprawa się rozwiązała, nawet nie musieliśmy wysyłać amerykańskich żołnierzy. I widzę, że koronawirus nam się rozprzestrzenia po... O, kryzys paliwowy. Super, super żyć w współczesnych nam czasach. Naprawdę, naprawdę, żyjemy w najlepszych czasach, w jakich mogła się znaleźć ludzkość. I to jeszcze nawet nie jest odklejone uniwersum tej modyfikacji. To jeszcze jest nasza codzienna, szara, piękna rzeczywistość. Proszę bardzo, będziemy rzucać maseczkami w amerykańskich obywateli, dosłownie. Będziemy musieli zadbać, żeby każdy stan miał wystarczająco maseczek, aby walczyć z koronawirusem. Mechanika walki z koronawirusem. Mają rozmach twórcy tej modyfikacji. Demokraci niszczą tą nację. Bezrobocie sięga 20%. Fajne to USA. I to jeszcze jest wszystko normalne. Więcej maseczek. Rozdysponować więcej maseczek wśród obywateli. Jakby tego było mało, USA jako przykład światowej, liberalnej demokracji mają drobny problem z poszczególnymi obywatelami w swoim kraju. Także zaufanie do naszego pana Trumpa spada, ale możemy dalej. Dobra tam protesty. Protesty się. Damy im maseczki i niech siedzą cicho. Dosłownie człowiek jest zalewany eventami. To jest więcej eventów jak na Kaiserreichu. No i przyznam się szczerze, że wszystkich tych czytać nie będziemy, bo one prowadzą jednego do destabilizacji tego pięknego amerykańskiego kraju. Szaleństwo i chaos, dokładnie. Generalnie już rozumiem, jaki to jest zamysł na lore, mianowicie, że epidemia koronawirusa i te zamieszki na tle społecznościowym, nazwijmy to. Jezus, ile to jest eventów! Mają doprowadzić do totalnej destabilizacji i załamania władzy w USA. I tak ma się chyba rozpocząć ten amerykański Civil War, kiedy te kryzysy... O, eksplozja w Bejrucie. No to całkiem niedawno byliśmy świadkiem. Jak widzicie tutaj, eventy, wydarzenia całkiem nam niedawne mieszają się z podkręconymi wydarzeniami wymyślonymi przez twórców. O, możemy szczepionek przygotować. Możemy przygotować szczepionek na koronawirusa. Na razie maseczki chyba średnio działają. O, pamiętacie te zamieszki na Białorusiach? No chyba do niczego to nie doprowadziło, ale próbowali. Rebelia w Arabii Saudyjskiej. Oho. Monarchia w strzępach. Ty, faktycznie Arabia Saudyjska tu się rozpada, ale oni chyba jeszcze kontentu nie mają. Skupmy się na naszym podwórku, bo zaraz wykipi. Pilnujcie, nie mrugać, bo wykipi. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie, czy albo dogadać się z protestującymi, kompromis z nimi zawrzeć, albo wysłać wojska, znaczy milicję, policję, żeby stłumić zamieszki. No, stłumimy zamieszki i już nie musimy klikać, znaczy musimy dalej maseczki rozprowadzać, ale możemy też rozprowadzać szczepionki. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy jakbyśmy puścili piątkę i to tak czy siak te USA by się rozpadło, bo chyba nie da się tego uratować, nie mam pojęcia. Więcej eventów, zajęcza psycha wytrzyma! O, jaki to jest młyn! A ludzie narzekają, że dostają jeden event
O olimpiadzie w 36 na postawce Hojca. No nie nadążam szczepionek ludziom klikać! Co wy chcecie, żebyśmy... O, teraz można pacyfikować tych. Faktycznie można wysyłać wojska, żeby pacyfikować zamieszki. Wy chcecie, żeby Zając rządził takim krajem? Ja tu mam maseczki, rozdaję szczepionki, klikam. Wy jakimiś pierdołami każecie mi się zajmować. Oho, wybory się zbliżają. Wybory 2020. Trump kontra Biden. Ciekawe, kto zwycięży. A, dodatkowa szczepionka, masz. Ja już rozumiem, tutaj człowiek walczy z efektami koronawirusa, walczy z zamieszkami i walczy z ciągle wyskakującymi eventami. Po co mnie to wiedzieć? Piękna modyfikacja. Możemy już się rozpaść i prowadzić bratobójczą wojnę domową. Jeszcze te powiadomienia telefonów non-stop to wyskakuje, non-stop. No, nawet jakby człowiek chciałby się Co ja tam widziałem? Nawet jakby człowiek chciał się zagłębić w fabułkę z tego, co się dzieje, no to jest większy wysryw informacji niż na Twitterku. No, człowiek nie wytrzyma. Biden wygrał wybory? A, no widzicie, i w tym natłoku informacji człowiek przeklikał, że Biden pokonał Trumpa w wyborach. Ciekawe, co będzie w dzisiejszych wyborach. Biden wygrał wybory i nam się odblokowała kolejna część naszego wstępnego drzewka, mianowicie prezydentura z ukrycia, gdzie przygotowujemy się do The Fire Rises, czy tytuł tej modyfikacji. Koniec Ameryki jest bliski. Oj tam narzekanie, no. Wow, poczekaj, bo przed chwilą był event o tym, że koniec Ameryki jest bliski, człowiek mrugnął, zamyślił się, a tutaj faktycznie wykipiało. Mieliście pilnować, mrugnęliście i wykipiało. No i co my teraz zrobimy? Także tak wygląda druga amerykańska wojna domowa według modyfikacji The Fire Rises. Mamy Donalda Trumpa, który trzyma kawał środkowych Stanów. Mamy Bidena, który trzyma Stany podobne do tego, który miałby MacArthur na Kaiserreichu. Przypadek nie sądzę. Jest masa innych malutkich jakichś pomniejszych stejcików. Praktycznie to wygląda troszeczkę jak tego. Ta falloutowa modyfikacja, nie pamiętam jak ona się nazywa. Polecaliście mi, żeby zagrać tym bractwem atomowego Waffen Division. Tylko... ja nie wiem, skąd takie skojarzenia, żeby nimi zagrać. Kompletnie nie rozumiem. Jeszcze te graficzki i to wszystko. Może kiedyś. Dzisiaj mamy amerykańskie wybory, także zagrajmy na poważnie pod pana Donalda Trumpa. Zróbmy Amerykę znowu wielką. Naprawmy błędy. Patrzcie, Donalda Trumpa nie było przez chwilę i wykipiało. Dostaliśmy nowe drzewko pana Donalda Trumpa, aby uratować kraj i wyciągnąć go z chaosu wojny domowej. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Tu można siedzieć i podziwiać te cele narodowe. Ładnie to wygląda. Zaczniemy od tego 35-dniowego celu narodowego, który zdecyduje o naszej przyszłości naszego rządu. 72 dywizje, z czego widzę, że dużo to jest jakaś milicja, piechota, chociaż kilka dywizji pancernych zmechanizowanych posiadamy. To są nasze dywizje pancerne wyposażone w Abramsy. 24 organizacji, soft attack jak na początek rozgrywki. Nie jest źle. Tu mamy jakieś czapeczki, więc to pewnie będzie nasza biedopiechota. A jak? Nie ma dobrej wojny domowej bez biedopiechoty. Nie mam pojęcia, z kim my na początku będziemy walczyć. Czy to jest każdy na każdego i jest totalny młyn, czy to jest jakoś bardziej fabułkowo zrobione, więc chyba nie, musimy całą granicę bronić póki co? No ale tych generałów to Amerykanie mają fajnych. Zrobiłem na razie dwie armie, powiedzmy, ofensywne. Milicja będzie robić klasycznie zatrzymanie linii frontu. Nie mam bladego pojęcia, czego się spodziewać po tej drugiej amerykańskiej wojnie domowej. Także musimy być przygotowani na wszystko. Na razie defensywna linia odwrotu na całej długości linii frontu, bo nie wiem, z kim będziemy walczyć, czy nam ze wszystkimi wystrzeli wojna od razu. Tylko naszą armię ofensywną z tych dywizji pancernych i zmechanizowanych. Ty, oni mają helki transportowe, co ty gadasz? Właśnie, bo ja patrzyłem na graficzki. Ej, ładnie to wygląda. Ładnie, ej, patrzcie jaka jakość tych modeli. To, że są dostosowane na współczesny nam czas, na XXI wiek, i to ja słyszę w ogóle helkę jak leci w tle. I te pojazdy to jedno, ale zobaczcie na jakość i rozdzielczość tych jednostek. Ej, naprawdę, którzy się musieli przyłożyć do tej modyfikacji. Te, że cele narodowe ładnie wyglądają, to jedno, ale że te jednostki? Wow! Teraz porównajcie sobie, pajacyki na granicy. Porównajcie sobie, że teraz na przykład Paradox chwalił się tym, że w najnowszym DLC-ku konie będą miały różne maści sierści, w sensie, że będą po prostu inne skiny dla koni. No, a tymczasem jakaś grupa zapalonych moderów
ustawiające dywizje wojsk wiernych Trumpowi wokół Chicago. Ale te helki nawalają. Ciekawe. Oho, zlagowało. Czyżby? Czyżby wykipiało? Mieliście pilnować. Mieliście pilnować. Demokraci odrzucili ścieżkę dyplomacji. Dostaję Warsaw Pro Division Recovery, spoko. Widzisz, jak oni się rzucili na nas. Okej, czyli my chyba na start mamy po prostu wojnę z demokratami. Jesteśmy w trakcie wojny. Mamy Departament Defensywy, który ma jakieś mechaniczki. Będziemy mogli powoływać, widzę, nowych żołnierzy. Jest też opcja kupowania sprzętu wojskowego. Śmiesznie by to było, jakby wybuchła amerykańska wojna domowa i poszczególne staty amerykańskie musiały na przykład kupować ruski sprzęt, żeby walczyć między sobą. Nie wiem, czy nie popełniliśmy już błędu, bo wszystkie nasze dywizje są na granicy, tak jakbyśmy mieli z każdym stanem walczyć, a obecnie niestety walczymy tylko z jednym stanem, który dość mocno nas uderzył, także nie wiem, czy nasze wojska tutaj wytrzymają. Spróbujemy. Jaka muzyczka się odpaliła, proszę państwa. Druga amerykańska wojna domowa. Widzę, że wszędzie walczą. Podzielony naród. Piękny młyn. Nasze wojska się będą cofać i to będą się cofać w zastraszającym tempie. W sumie, zanim upadniemy panem Trumpem, to możemy sobie tak losowo poklikać po state'ach. Nawet nie wiem, jaka fabułka kryje się za tymi wszystkimi postaciami i lore, że te state'y w pewne dziwne sposoby nawet się powyzwalały. Detroit jest podzielony na... Co tu się dzieje? Okej. Nie mam pytań, co tu się dzieje wokół Wielkich Jezior. Spokojnie, wojska pana Trumpa zaprowadzą porządek. Tu musimy przejść do kontrofensywy. Ty, a samoloty jakie wielkie. O kurde, i te drony latające. Co tu się dzieje? Mamy chociaż przewagę w powietrzu. Powietrze jest zielone. Widzę, że latają nad wielkimi równinami. No zobaczymy, jak tu się będzie prowadzić wojnę, jak będzie wyglądała współczesna wojna. Mam nadzieję, że to się nie przerodzi w wojnę pozycyjną jak na Ukrainie, tylko odniesiemy szybkie zwycięstwo albo upadniemy. Aha, nasza armia, która miała puszować, obecnie jest wyrzucana z przedmieść Chicago. Nieciekawie. W ciągu 2 dni powołamy milicję, no musimy wytrzymać, aż nasze wszystkie wojska, powiedzmy, się zgromadzą na granicy z armią pana Bidena. I wtedy, jak odeprzemy pierwszy atak, no zaatakowali nas z zaskoczenia, to trzeba przyznać. Czy możecie przestać walić eventami, kiedy człowiek próbuje prowadzić drugą amerykańską wojnę domową? Tu widzę, że mamy wybór, musimy wybrać, czy idziemy przywrócenie obywatelskiej administracji? Nie, no lecimy tego. Twarda ręka pana Trumpa zaprowadzi porządek. ONZ zabezpieczyło Miami. ONZ zrobiło cokolwiek. No to nieźle, zabezpieczyło Miami i walczy z praktycznie całym z tym stanem Florydy, ale faktycznie ONZ coś zrobiło. ONZ mogłoby troszeczkę pomóc nam i zrobić może jakiś desant na Nowy Jork, bo pan Biden zawzięcie atakuje. Jest milicja! Jest milicja na front, towarzysze! Walczyć za wielkie Stany Zjednoczone! Wróg powoli się wypala. Jeżeli dobrze pójdzie, to Chicago może być wielkim kociołkiem. Może być wielki kociołkiem, tylko musimy się obronić w kluczowych miejscach i jest okazja, aby odciąć całe miasto, a wraz z nim dywizje, które tam utkną. O właśnie, nawet możemy rozpocząć już małe kontruderzenie, tylko będziemy potrzebowali więcej dywizji pancernych. Niestety interfejs jest na razie nieczytelny, żeby dobrze manewrować tymi dywizjami. Weź, powiedzmy, wycofaj te dwie. To trzeba mądrze zrobić, bo widzę, że ta wojna nie jest prosta. Oho, jest przebicie. Jest przebicie. Czemu dostajecie wsparcie Brytyjczyków? A Niemców jeszcze? Aha, a my co? My możemy sobie kupować sprzęt. No to fajnie. No to my wygramy za pomocą fortów i amerykańskich ochotników. Kanada opuściła NATO. No cóż, jest jak jest. NATO jeszcze funkcjonuje. Niestety nas wyrzucili z tego sojuszu. NATO jeszcze funkcjonuje jako sojusz de facto europejski. Ciekawe. Przed chwilą był event, że Serbowie najechali biedne Kosowo. Dobra, udało się. Nasze plany się powiódł. Zgromadziliśmy tutaj nasze najsilniejsze dywizje kosztem południa, które jest puszowane. Udało nam się przebić. Póki co odciąć dużą część armii wojsk Bidena w Chicago, więc teraz spróbujemy zlikwidować ten kociołek i wziąć amerykańskich żołnierzy w niewolę. O tak. Tu się tak troszeczkę na trytytkę trzymamy. Jakby się uparli, to mogliby spróbować wyciągnąć swoje wojska z tego okrążenia.
Mogliby spróbować, widzę, że tu już zaczyna paliwa brakować dużej części dywizji pancernych i zmechanizowanych na tym obszarze. Tu, że się cofamy, na razie nic złego się nie dzieje. Tu widzę, że jakieś są... Aha, to są fabryki, myślałem, że to bunkry. Dobra, na razie te fabryki jak padną, to nic złego się nie stanie. Czy możemy wystawić kolejną milicję? Możemy ufortyfikować Iowa. Myślę, że takiej potrzeby nie będzie. Tylko cywilki się będą marnować. Nasze wojska są w ofensywie. Bitwa o Sacramento. Widzę, że na zachodnim wybrzeżu też się nieźle bawią. Te wszystkie state'y zaczęły walczyć między sobą. To dobrze. Jakby nas teraz któryś z innych state'ów zaatakował, to mielibyśmy gigantyczny problem. Bo na całej długości linii frontu przegrywamy, tylko w tym jednym miejscu pod Chicago się udało przebić. I teraz jeżeli zniszczymy tę dywizję, to sobie zrobimy niewielką, ale zawsze jakąś przewagę na linii frontu. Wrzuć tu więcej dywizji, żeby nie próbowali przerwać tego okrążenia i spróbuj zająć centrum Chicago. O nie, state stracony, spokojnie. Możemy tracić state'y. Ważne, żebyśmy nie tracili dywizję. Ależ bitwa o Chicago, cały teren miejski. I z jednej strony Amerykanie, z drugiej strony Amerykanie. Abramsy, proszę bardzo. Co tutaj mamy? John Kelly, troszeczkę jakby zaspał na wojnę. Pani Helen Pratt, brojąca jakiegoś mostu pod Chicago na przedmieściach. Czemu te dywizje nie atakują? Proszę atakować z tej strony. Poszerzyć linię frontu w centrum Chicago, bo to dwie dywizje tego. Propagate American Ex... I to zdjęcie na czołgu jak jedzie. Piękne, piękne. Piękne graficzki, naprawdę. Ja jestem w szoku. Jestem w szoku. Ale chyba ładniejsze ma Rosja pod pana Putina. Takie czysto sowiecko-rosyjsko-słowiańskie. Ładnie to wygląda. Ale Bayer, dostaliśmy dywizję rebeliantów. Prawdziwi Amerykanie zbuntowali się przeciwko... Czym wy jesteście? Przeciwko Unii Amerykańskiej z Bidenem na czele. Jesteśmy blisko stolicy Waszyngtonu. Ciekawe, czy nasi partyzanci w tych górach dadzą radę dotrzeć. Może nie uda im się zająć Waszyngtonu, ani żadnego portu. Ty, tu w ogóle Pentagon jest graficzka Pentagonu. No proszę bardzo, Bitwa o Amerykę, Dystrykt Kolumbii, spoko. Może nie uda im się zdobyć, ale dzięki temu odciągnęli dużo dywizji i kupili nam czas, żebyśmy szybciej domknęli kocioł, zlikwidowali kocioł pod Chicago. Co? Ale jak to Władimir Władimirowicz Putin zrezygnował? Co to za Siergiej? Nie, panie Putinie, pan miał być wieczny! No co tam się wydarzyło? Przecież to jest dopiero 2021, a kto przeprowadzi 3-dniową operację, która trwa 3. rok? No coście zrobili w tej Rosji! Szkoda. Czy to jest jakieś ukryte drzewko, ukryta opcja? Popsuliście taki piękny kraj. Nowa rewolucja. Co ty gadasz, że oni mogą wrócić do komuny? Znowu. A tutaj jakaś carskie widzę te nawiązania do imperium. Putin rezygnuje, a my tymczasem wyzwoliliśmy Chicago. Proszę bardzo, jakie pociągi już dojeżdżają do Chicago. Sporo dywizji, w tym pancernych, zostało zamkniętych. Widzę, że nasze drony cały czas latają. Teraz pytanie, czy to są nasze, czy ich drony? Przywrócenie cywilnej ekonomii, zrestartowanie wojennej maszyny. Tu możemy rekrutować jakichś wojennych weteranów. Chyba nie z II wojny światowej, bo ci już by trochę byli zbyt wiekowi, żeby biegać z karabinami czy abramsikami jeździć. Ale myślę, że tacy weterani wojen w Wietnamie takiego drona by chyba byli w stanie obsłużyć. Także lecimy w kierunku wojny totalnej. Amerykańskiej wojny totalnej. Oczywiście będziemy się zadłużać, ale to nie nasze pokolenie będzie spłacać te długi, więc my możemy rubasznie walczyć sobie w Ameryczce. Aha, czyli najpierw się go pozbyli. Teraz się go całkiem pozbyli. A Rosja zamiast przeprowadzać 3-dniową operację na Ukrainie 23 lutego 2022, to przeprowadza 3-dniową operację w Kazachstanie. Mistrzu Zulu. Mów mi, mistrzu Zulu. RPA eksplodowało. Mistrzu Zulu. No jest jak jest. Nie, żebym śmieszkował, ale mistrzu Zulu. Mów mi, mistrzu Zulu. A wojna totalna, dobyć resztę dywizji broniących się na wybrzeżu. State stracony to nic. O, już tylko ta jakaś ich też milicja broni się, bo dywizje pancerne szybko się wypaliły w tym kotle. Tylko milicja broni się do końca. Bitwa o Boston. Dobrze, że w innych regionach Ameryki też trwa zażarta walka. Ty, jakie te? Ale fajne spadające keski były. Przecież nie zwróciłem uwagi. Takie buźki z krzyżykami. Fajnie, dobra. Wielki kociołek pod Chicago został wyczyszczony. Co oni zrobili? Co to jest? Co to mi się włączyło za arabska nuta? Zjednoczyli te. To się zjednoczyło i to jeszcze kontentu nie ma. W sensie tu mają jakieś duchy narodowe, ale to oni sami walczyli, nie? Bo to była to wojna domowa w Libii.
I to wyeksplodowało. Nie, znowu nie pilnowaliście mruki i wyeksplodowało. O proszę bardzo, jak niemiecki leopardzik zamknięty w kociołku przez naszą milicję. Widzę, że te dywizje, znaczy granie tym Trumpem polega na tym, że spamisz milicją i próbujesz, o znowu smutna buźka, próbujesz na siłę zatrzymać wojska nieprzyjaciela, a nam się udał bardzo fajny kociołek pod Chicago i teraz mamy taką przewagę, że chyba już nawet na autopuszu nasze dywizje będą puszować, chociaż fajnie jakbyście jeszcze dopuszowali tej granicy, to byście, o właśnie, nie no, pajak to już leci, trochę jedno przebicie dobre, sprytne przebicie i zamknięcie dużej liczby wojsk nieprzyjaciół. Dmitrij wygrywa wybory w Rosji? No po to pozbyliście się Władimira Władimirowicza, żeby ten przejął władzę? No, ciekawe. No i chyba wszystkie state'y będą eksplodować. I ja już mam teorię, bo Meksyk właśnie eksplodował, RPA wcześniej eksplodował. Ja mam teorię, że jak Polska będzie eksplodować, to będzie ta mapka z tych, pamiętacie, tych powiatów, gmin, co walczą na tej polskiej modyfikacji. To ostatnio był mod o tym rzymskim Kaliszu. Polska tak samo wyeksploduje. Powoli następuje konsolidacja tych malutkich state'ów amerykańskich. Mamy praktycznie całe wybrzeże zabezpieczone zachodnie. O, z USA wykipiały, a Chiny i tego przeprowadzają inwazję na Tajwan. Dosłownie przeprowadzają inwazję, tak. My Lady, trzymaj się, tam wy macie sojusz japońsko-australijsko-tajwański. Także znowu brat przeciwko bratu. Xi Jinping leci, ma wojnę z Japonią. Ma wojnę z Japonią. Japonia to jest jeden z tych krajów, który również posiada drzewko, wow, całkiem duże, drzewko na tej modyfikacji póki co. Promocja japońskiej kultury w postaci chińskich bajek. Ale też ładne graficzki, takie japońskie. Podnoszenie budżetu tego, defensywy i znowu chińskie bajki. No, czekaj, co to było? A, że płaca minimalna. Saruman w wersji japońskiej. No dobra, spoko, ciekawie. My mamy własne burdello bobom. No, wracając z tematu, powoli się jakieś state tutaj klarują. Tu mamy miłą panią, Gloria La River, rewolucyjni socjaliści w San Francisco. Mamy Texas z miłym panem, mamy Ligę Południa z Michaelem Hillem. Białe kapturki, które stały się czerwonymi kapturkami. Tu macie ten kraj, który polecaliście, więc kiedyś nim sobie zagramy. I tutaj mamy front patriotyczny. Oj, a ten to jakie drzewko ma. Że ludzie mają czas i chęci takie mody robić do ojca. Tymczasem Paradyż po kilku latach robi drzewko dla Niemiec. Po wielkich bólach i męczarniach. Chiny też mają drzewko? Chiny też mają drzewko. Czyli one chyba też miały być jako grywalny kraj. Faktycznie przeprowadzają inwazję na Tajwan i Okinawę już zajęli. O, wielki czerwony smokur się budzi. A właśnie, bo jest jeszcze ten mały pulchniutki. On tutaj też coś ma, ale nie da się nim grać. Ciekawe, co spaszonego będzie można przygotować dla Korei Północnej tej modyfikacji. Udało nam się zająć Waszyngton, przejęliśmy też Pentagon, znajdujący się nieopodal. Troszeczkę nam pomogła ta strona tych, co to jest? Front Patriotów, bo zaatakował z drugiej strony Bidena. Co prawda, jak już mieliśmy dominację na froncie i sobie puszowaliśmy, ale mimo wszystko pomogli, część dywizji oponenta odciągnęli. No fajnie, fajnie. Fajna modyfikacja, zwykłe licytowanie state'ów konferencji pokojowej. Mam nadzieję, że niczego nam bandyta nie rozkradnie. Dobra, wzięliśmy wszystko, floty nie posiadali. Widzę, że tutaj jeszcze jacyś fani wiatraczków byli w tej wojnie, nawet nie wiem, z której strony oni walczyli, ale spoko. Zajęliśmy Waszyngton i pokonaliśmy pana Bidena, który jest związany trytytką i przewożony w bagażniku z rejestracją Trumpa. No cóż, jest jak jest. Odblokowujemy nowe fokusy. No i pokonaliśmy naszego głównego oponenta i state'y w Ameryce się troszeczkę wyklarowały. Już nie ma takiego totalnego rozbicia i troszeczkę to już nawet przypomina sytuację kaiserreichową, nie? PSA na wschodzie, które czyści tu jeszcze góry. State'y te południowe, Teksasy, te takie bardziej konserwatywne byśmy powiedzieli. Nowa Anglia z frontu. A tu jeszcze jest żbiczek. A, to są ci fani tego wiatraczku. A, i wy jesteście sojusznikami tego kowboja. Ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Ty, duże nowe drzewko, ale w sumie 1/3, bo poszliśmy tutaj w opcję polityczną, zabezpieczenie partii, żeby Trump utrzymał swoją władzę już to ostatecznie. Tu były trzy ścieżki, można było pójść i widzę, że tutaj można lecieć dalej. Jeżeli chodzi o... Czemu on z jakąś siekierką biega? Co się dzieje? O co tu chodzi?
Żeby dobrze pojąć tego moda, a właściwie to USA, to chyba trzeba być mocno na bieżąco mocno współczesnym folklorze i wydarzeniach amerykańskich. Znać te wszystkie postacie. Nie wiem, czy lepiej może byśmy się odnaleźli na rosyjskim podwórku. Szkoda, że Polska nie ma tej drzewka i fabułki, bo myślę, że idealnie byśmy wiedzieli co i jak. Sobie patrzę, porównuję na tą ekonomię, patrzę na to PKB, na to zadłużenie, które chyba nie jest zbyt duże. PKB aż tak bardzo nie ucierpiało podczas tej drugiej wojny domowej. Inflacja nie przekroczyła 5%, więc pan Trump sobie poradził, jeżeli chodzi o ekonomię. I nie dość, że odbił Waszyngton, pokonał swojego głównego rywala, pana Bidena. Może nie w wyborach obecnych, dzisiejszych, ale pokonał. Także nie wyszło aż tak źle, proszę bardzo, jaki cel narodowy robimy? Dobrobyt. To wszystko było dla dobrobytu naszych obywateli. Pan Trump się poświęcił, aby amerykański przeciętny obywatel mógł sobie w krótkich spodenkach siedzieć, popijać i zagryzać burgerem. Na dziś myślę, że starczy tego moda. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej modyfikacji The Fire Rises, jakoś tak, jeżeli chcecie więcej, dajcie znać w komentarzach, to sobie zagramy może czymś innym podczas amerykańskiej wojny domowej, albo w Rosją, bo Rosja miała kilka, widzę, ciekawych ścieżek do rozpykania, albo Francją coś ciekawego można pokręcić. Nie wiem, co to jeszcze ma content i co byłoby ciekawego do grania. Także dajcie znać. Mam nadzieję, że odcinek z pana Trumpa wam się podobał. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć, cześć.